witam serdecznie tutaj w Teatrze Śląskim. Jak woli ciekawostki, za mną trochę przychylę ekran. Jest obraz Dudy Gracza. Mamy tu jeszcze ze dwa inne obrazy Dudy Gracza w teatrze. Ten jest bardzo ciekawy, bo nie ma go w niektórych katalogach. Jeżeli Państwo chcielibyście się spotkać ze mną i z Teatrem Śląskim na dłużej niż te 28 minut czy pół godziny, to serdecznie zapraszam do Teatru Śląskiego. Widzicie Państwo na swoich ekranach fragmenty spektakli, które są w repertuarze. Tytuł tej mojej wypowiedzi, dość prowokacyjny, brzmi, o ile dobrze pamiętam, aktor i reżyser czy Śląski. Chodziło o pewną prowokację związaną z byciem Ślązakiem w moim przypadku i poruszaniem się pomiędzy polskością i śląskością. Nasz teatr nazywa się Teatrem Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego. To już jest dość momentami absurdalnym dualizmem, z tego względu, że teatr powstał w roku 1907 w Katowic jako Stadttheater bez patrona, założony oczywiście przez mieszczan niemieckich, żydowskich, ale niemieckiego pochodzenia, rzecz jasna, no bo jakiego mieliby być innego. I ja miałem przyjemność być dyrektorem dwóch teatrów, bo wcześniej byłem dyrektorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, który powstał w 1890 roku, ten powstał w 1907 i w momencie, kiedy te teatry powstawały, w momencie, kiedy otwierano oficjalnie te teatry z publicznością, zgromadzono na widowni, wychodził niemiecki aktor i wygłaszał taką formułkę, rzecz jasna po niemiecku, że z tej sceny nigdy nie padnie słowo po polsku. I ja byłem dyrektorem obu tych teatrów, nie naraz, rzecz jasna, w odstępie tam 8 lat. No i właśnie teraz muszę sobie radzić najpierw z jednym, potem z drugim i nie tylko z tym odium śląskości, ale również historii niemieckiej obu tych instytucji. Bo Teatr Śląski powstał w 1907, tak jak mówię, i w 1922 roku wszedł pod panowanie polskie. W 1936 uzyskał patrona, którym jest Stanisław Wyspiański. I dla ciekawostki dodam, że tego pewnie Państwo nie wiedzą, albo niewiele osób. Teatr Śląski zwie się Teatrem imienia Stanisława Wyspiańskiego jako jedyny teatr w tym kraju. Żaden inny teatr, łącznie z Teatrem Słowackiego, który w Krakowie, który tak naprawdę mieć powinien tego patrona, jakim jest Stanisław Wyspiański. Żaden teatr w Polsce nie ma jako patrona Stanisława Wyspiańskiego. Więc tu jest ten, o czym powiedziałem wcześniej, taki nieco absurdalny dualizm, ponieważ i potem 39 wojna, wiadomo, 35 roku Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w którym po 45 roku przyjechał na przykład cała ekipa Teatru Lwowskiego i tu się zakotwiczyła, więc ten teatr ma w sobie ten pierwiastek polskości związany i z patronem, i z faktem, że właśnie w 1945 roku przyjechali tutaj lwowiacy, ale też z tym, że my od co najmniej 10 lat bardzo intensywnie też poszukujemy swojej lokalności, swojej śląskości. Z jednej strony bardzo mocno, gdyż ja jestem Ślązakiem. No więc ten przyśląski, tak, śląski, tam nie powinno być znaku zapytania, no tylko trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy śląski. I tu czasem dla niektórych może się pojawiać kłopot, ponieważ, jak Państwo doskonale wiecie, dla wielu w tym kraju śląskość może się kojarzyć z tym słynnym zdaniem, że to ukryta opcja niemiecka. My tak nie uważamy, rzecz jasna, w tym teatrze, ale również
na Śląsku, uważamy, że jesteśmy odrobinę inni, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją na styku wielu kultur, że żyjemy w skomplikowanym miejscu historycznie, geopolitycznie i to nas ubogaca, a nie sprawia, że my musimy w jakiś sposób opowiedzieć się za taką czy inną opcją narodowościową. Jak Państwo też pewnie, ci, którzy są ze Śląska, to wiedzą doskonale, ci, którzy nie są ze Śląska, to mniej, że w ostatnim spisie powszechnym ponad 500 000 ludzi zadeklarowało swoją śląską narodowość, niektórzy w połączeniu z Polską, 300 000 ponad chyba zapisało w tym spisie, że są tylko Ślązakami. 10 lat temu było jeszcze więcej, o ile pamiętam 400 z groszem tysięcy ludzi, którzy powiedzieli o sobie, że są tylko Ślązakami, że nie są Polakami i Ślązakami, tylko Ślązakami. To jest oczywiście pole do ogromnej dyskusji, która się teraz znowu przetacza przez media. Bardzo intensywnie walczymy tu na Śląsku o status, żeby śląski język miał status języka regionalnego. Jeszcze do niedawna mówiło się gwara. Dziś my bardzo pilnujemy tego, żebyśmy mówili o sobie, że mówimy językiem śląskim. Można oczywiście o tym dyskutować, można się spierać, jaki jest rdzeń języka śląskiego. Od tego są ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują. My się zajmujemy w Teatrze Śląskim sztuką. I jeżeli Państwo zadalibyście sobie trud, albo zadacie sobie trud, po tych paru słowach, które do Państwa wypowiadam, przeczytać o Teatrze Śląskim parę zdań, to zauważycie, że Teatr Śląski od tych 10, 11, 12 lat bardzo intensywnie penetruje śląską tożsamość, śląską historię, śląski język i w interesujący sposób, tak mi się wydaje, że w interesujący sposób opowiada o tym, jak ten kawałek świata wygląda. Oczywiście z naszej perspektywy bardzo często Ślązaków, ale do tej pory było tak, że o Śląsku mówiono trochę z perspektywy, jak my to mówimy u nas, kombojów, którzy opowiadają o świecie Indianerów, czyli nas, czyli ludzi, którzy przyjechali na tę ziemię, w jakiś sposób je zawłaszczają. No jest tu jakiś taki ludek dziwny, robiący na grubie, czyli na kopalni, o którym może warto opowiedzieć, ale zawsze ten ludek jest traktowany jako, powiedzmy, coś gorszego, coś, co ma jakiś tam interesujący wymiar, odrobinę ze względu na swoją kulturę, ze swoje umiłowanie do jakiejś tradycji, domu, często również do religii, nieco inne niż to, które jest powszechnie hołubione w Polsce. No, ale zawsze to była taka opowieść ludzi, kolonizatorów. A od tych, troszkę więcej, bo muszę powiedzieć, że w jakiś sposób też maczałem palce w tym, że my teraz możemy rozmawiać o Teatrze Śląskim z małej litery, o teatrze, który mówi o śląskich sprawach w różnych zakresach, tonacjach, bardziej humorystycznych, lirycznych, bardziej poważnych, drapieżnych i tak dalej, że maczałem trochę w tym palce, gdyż 20 lat temu, prawie dokładnie, w tym roku w październiku, 20 lat temu w październiku, będzie rocznica powstania spektaklu, że tak powiem, jeśli mogę tak stwierdzić, założycielskiego tego mitu teatralnego na Śląsku i w Polsce. W październiku 20 lat temu w Teatrze Kores, który tu jest 3 kilometry dalej, teatrze prywatnym usytuowany, który prowadzony jest przez Mirosława Najnerta, mojego przyjaciela, wspólnie stworzyliśmy
spektakl na podstawie książki Janosza, słynnego niemieckiego prozaika, który w Niemczech, ale i na całym świecie słynie z bajek o misiu i tygrysku. Jak cudowna jest Panama, o ile pamiętam, taki jest tytuł jednej z jego najsłynniejszych opowieści, bajek. I cały świat zna go właśnie z tych bajek o tygrysku i misiu, przez niego ilustrowanych i tak dalej. Natomiast dla nas Ślązaków to jest postać kultowa, postać na miarę wiszącego tutaj naprzeciw mnie na ścianie Kazimierza Kuca, mojego mentora. A tenże Janosz jest właśnie przez wielu Ślązaków uważany za drugiego niezwykle ważnego, może najważniejszą postać obok Kuca na Śląsku, biorąc pod uwagę literaturę. I tenże Janosz w latach 60. napisał książkę Cholonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny, która została przetłumaczona na język polski i w latach 70. została wydana w Polsce, no i która od razu zyskała status takiej książki kultowej, z tego względu, że opowiadała o nas, Ślązakach, z perspektywy, jak to się ładnie mówi, żaby, czyli z perspektywy ludzi tożsamych z bohaterami tej powieści, a to byli zwykle ludzie prości, mieszkający na pograniczu polsko-niemieckim, rzecz się dzieje w latach 30., ludzie często brutalnie posiłkujący się swoimi umiejętnościami, które zmierzają do tego, że robią wszystko, żeby w tym świecie trudnym dla nich przetrwać. Dopuszczają się różnych podłości. Nie są to mili i sympatyczni bohaterowie, nie wiem, Świętej Wojny czy śląskich kawałów, Ecika Masztarskiego, tylko takie drobne cwaniaki, którzy nie są, przepraszam za kolokwializm, krótko mówiąc, fajni. Są bardzo niefajni. Natomiast opisał ich tenże Janosz z pewną dozą czułości, ale z drapieżnością. Opisał ich bardzo, to jest banał oczywiście, ale dla Ślązaków to jest istotne, prawdziwie, bo do tej pory myśmy byli zawsze opisywani przez kolonizatorów jako właśnie te Indianery, takie uczciwe, robiące, ale też nie za mądre, nie nadające się do tego, żeby być kierownikami, dyrektorami, prezesami i tak dalej. Po prostu ludzie od ciężkiej roboty, uczciwi, ale nie za mądrzy. A on opisał nas jako cwaniaków, którzy w ogóle nie myślą o żadnych powstaniach, nie brali udziału w żadnych powstaniach. Są labilni narodowościowo. Jak trzeba, to współpracują z Polakami, jak trzeba, no to z Niemcami. No oczywiście są narodowości niemieckie, bo jakie inne mieli być, skoro Janosz był Niemcem, choć jak przyjechał tutaj do nas do Polski i był na spektaklu Kolonek Teatrze Torres, no to mówił o sobie, że jest właśnie Ślązakiem, Górnoślązakiem i że jego rodzina, że tak naprawdę to on na imię miał Janusz i nawet przez pewien moment podpisywał się Janosz przez SZ na końcu, żeby to było bliższe polskiemu imieniu Janusz. I mówił, że to jest historia jego rodziny, która właśnie była taka pomiędzy narodowościami, pomiędzy Polską, Niemcami, gadająca po śląsku, po niemiecku rzecz jasna, no bo to było oczywiste, w szkołach się uczono po niemiecku. Natomiast z drugiej strony też, jak po 22 roku się pojawia po drugiej stronie granicy Polska nieopodal, to kolaborująca z Polakami, robiąca interesy i tak dalej, i tak dalej. I też doskonale mówiąca, czy może nie doskonale, ale w taki sposób, że można się było przez nich dogadać z polską stroną tej granicy. No i ten Janosz, który opisał Ślązaków z perspektywy żaby, w latach 70., kiedy pojawiła się ta książka, no, został uznany przez Ślązaków za kogoś w rodzaju prawie Pana Boga tej ziemi. No tak na pewno Panem Bogiem absolutnie bezdyskusyjnym jest Kazimierz Kuc,
ale powiedzmy, że on był tym świętym Piotrem w tym śląskim niebie, jeśli tak żartobliwie można powiedzieć. I ta książka, która została wydana, jak twierdzą niektórzy, po to, żeby trochę Ślązaków jeszcze bardziej upodlić. Ja nie do końca się zgadzam z tą teorią, ale no, nie dyskutuję z nią. Ale w latach 70. tak ponoć twierdzono, że po to została ona wydana, żeby Ślązacy spojrzeli na siebie jako ten naród odrobinę gorszy od pozostałych Polaków, Niemców i tak dalej. Jeżeli w ogóle chciałby myśleć o sobie jako naród, to nie powinien mieć dobrego samopoczucia. No ale Ślązacy zobaczyli tam siebie w nieco krzywym zwierciadle, ale zobaczyli prawdziwy obraz Ślązaków, co sprawiło, że wszyscy tę książkę czytali, pożyczali sobie. Ona była nawet gdzieś tam odbijana na jakichś kserokopiarkach pierwszych i tak dalej, na przełomie lat 80., 90. I później dopiero na początku tego stulecia została wznowiona. Niemniej w sercach Ślązaków istniała bardzo mocno i myśmy w roku 2004 w październiku, ja dokonałem adaptacji scenicznej i z Mirkiem Najnertem, dyrektorem Teatru Korys, tę książkę zainscenizowaliśmy i pokazaliśmy śląskiemu światu, ale i też całej Polsce pokazaliśmy spektakl na podstawie książki. Zwie się Holonek po prostu. Grany jest od października 2004 do dzisiaj. Nadal jest w repertuarze. Zagraliśmy ten spektakl 600 kilkadziesiąt razy. I to był takie pierwsze przedstawienie, że tak powiem, założycielskie tego mitu teatralnego śląskiego. O nim się zrobiło bardzo głośno. Przyjeżdżali krytycy z całej Polski oglądać ten fenomen. Wszystkie przedstawienia zagrane przez nas, a przypominam, jest ich 600 kilkadziesiąt, cieszyły się ogromnym powodzeniem i na wszystkie te przedstawienia bilety się dosyć szybko sprzedają i jest pełna sala, co jest dla nas ogromnie fascynujące. No i później zaczęły powstawać kolejne spektakle związane z regionem, ze śląskością, z lokalnością. Powstała właśnie na podstawie książki Kazimierza Kuca Piąta strona świata, która ma już 11 lat. Też miałem przyjemność ją reżyserować i bardzo wiele przedstawień, które w niegłupi, taką mam nadzieję, ale chyba też pewność, niegłupi sposób, niebanalny, nieoczywisty, pokazują tę naszą śląską odrębność, ale z perspektywy Ślązaków. To znaczy od Holonka zdarzyło się coś takiego, że po jednej i drugiej stronie rampy zasiadali i grali ludzie, którzy byli z tego samego plemienia. Te określenie Indianerów, które było nieco pejoratywne, nagle stało się czymś istotnym. Ono się stało czymś, co dawało nam powód do dumy. Myśmy po raz pierwszy pomyśleli o sobie, że to jest fajne być Ślązakiem. To nie jest nic złego, z tego powinniśmy się cieszyć, być dumni i mówić o sobie z dumą. Tak, jestem Ślązakiem, jestem z tego powodu dumny i chcę o sobie opowiadać. Chcę opowiadać historię o swoich rodzicach, dziadkach, pradziadkach, o tej ziemi. To, że godą po śląsku nie jest powodem do żadnego wstydu. Ja pamiętam, będąc w szkole teatralnej, na przykład z moim przyjacielem Krzysztofem Rozpątkiem, który odszedł kilkanaście dni temu, co bardzo nas tutaj na Śląsku zabolało, ale nie tylko na Śląsku. Byliśmy na roku i Krzysiu Rozpątek miał bardzo pochylone samogłoski, więc od razu było słychać skąd jest. To pamiętam, że mówiono o nas w szkole nieco obraźliwie aborygeni. Teraz my jesteśmy dumni z faktu, że możemy gadać po śląsku, walczymy o język śląski i możemy w Teatrze Śląskim robić teatr śląski z małej litery.
Więc odpowiadając na to pytanie, aktor i reżyser czy śląski? Tak, śląski. Ale teraz patrząc na to jeszcze z innej perspektywy, jest tak, że ja jestem reżyserem, aktorem, scenarzystą, dramaturgiem czasami i podliczyłem sobie ostatnio, że jako reżyser, bo od 25 lat też bardzo intensywnie reżyseruję różne spektakle, że jako reżyser zrealizowałem około 60, prawie albo 60 dokładnie przedstawień. I tych przedstawień, w których opowiadam o śląskości w taki inny sposób, że jakoś się odnoszę do mojej tożsamości, ale też do kultury pochodzącej z tego regionu, do lokalności związanej i z historią, geopolityką i pewnymi uwarunkowaniami czysto ludzkimi, wynikającymi z faktu, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu na świecie. I tych przedstawień było, nie wiem, 10-12. Więc na 60 przedstawień, które zrobiłem jako reżyser, no to w najlepszym wypadku 20% opowiada o śląskości. I to jest też, wydaje mi się, ciekawe, że te 20% spektakli, 1/5 tak mocno rezonuje, że tak naprawdę jakiś mój tam dorobek czy rzeczy, które zrobiłem, są zdeterminowane przez fakt, że śląskość się w moim życiu pojawia. I ja jestem Ślązakiem, no ale żyję też w tym kraju. Mam polskie obywatelstwo, prawda? Mam polski paszport. Chodziłem do polskich szkół, uczyłem się z polskiego elementarza, nie śląskiego, choć mamy też już od jakiegoś czasu śląski ślabikosz, czyli śląski elementarz. No, ukształtowała mnie w dużej mierze polska literatura. Natomiast właśnie wczoraj jadąc z panią profesor, to gadaliśmy sobie o tym, że mamy świadomość wspólnie, że jesteśmy w niezwykłym miejscu nie tylko świata, miejsca geograficznego, ale w niezwykłym miejscu historii, że na naszych oczach i często też przy naszym udziale, mniejszym lub większym, my ten świat zmieniamy. I to jest cudowne, że pewnie za kilkadziesiąt lat ktoś powie, że no tak, na Śląsku były takie, a nie inne zmiany i związane i z kulturą, ale też, nie wiem, czy polityczne pewnie w jakimś tam sensie i my jesteśmy uczestnikami tych zmian i my te zmiany w jakimś sensie wprowadzają. Wczoraj byliśmy w ministerstwie, żeby rozmawiać o wprowadzaniu języka śląskiego. Jeżeli do szkół, jeżeli wszystko się potoczy zgodnie z planem, to być może za rok, we wrześniu, w szkołach na Śląsku będziemy mieli oficjalnie język śląski. To jest coś niesamowitego, więc ta nasza śląskość ma też bardzo konkretny wymiar, który się wiąże z tym, że no tak, że my zmieniamy świat, a nie wstydzimy się faktu, że jesteśmy Ślązakami i coraz więcej ludzi, co było niemożliwe jeszcze 20, 30, 40, 50 lat na pewno temu, a którzy nie wstydzą się swojej tożsamości, zostaje dyrektorami, prezesami, kierownikami itd., itd., osobami, które są na kierowniczych stanowiskach. Ja na zakończenie powiem, że jestem pierwszym Ślązakiem, przynajmniej takim, który mówi o sobie o tym głośno, który jest dyrektorem Teatru Śląskiego w Katowicach. Już za chwilę 117-letniej historii, z czego jestem bardzo dumny i zapraszam Państwa do Teatru Śląskiego. Jeżeli będziecie mieli ochotę zajrzeć do gabinetu i pokażę Państwu z bliska za mną obraz Dudy Gracza, a przede mną portret Kazimierza Kuca, to będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.